halo, 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 halo. Liczmy trochę to. O, rewelacja. Rewelacja, moi drodzy. Rewelacja. Dobrze, moi drodzy, to odpalamy. Go. Witam serdecznie. Cześć, kochanie. Cześć, kotek. Dobra. Minuta. Tasujmy karty, moi drodzy. Dobra, zobaczmy, żeby było troszkę więcej nas. Witam serdecznie. Dobra, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, po raz kolejny na kolejnym live'ie, moi drodzy. Nazywam się Pio i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne czytania tarota horoskopowe. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Was w tym najbliższym czasie. Będą to szybkie sprawdzenia energetyczne, moi drodzy. Zaczniemy od barana, później będzie lew, strzelec, bliźniak, waga, wodnik, byk, panna. Później będzie koziorożec, rak, skorpion oraz ryby, moi drodzy. Także tak, moi drodzy, jedziemy po raz kolejny. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo w tym najbliższym czasie. Tak jak powiedziałem, będą to bardzo szybkie sprawdzenia energetyczne. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo u Was w tym najbliższym czasie i w tej Waszej częstotliwości. Ale tak, moi drodzy, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, za całą Waszą pomoc. Jest nas prawie 40 000, tylko chyba brakuje tylko 100 albo 200 osób i będzie nas 40 000 tutaj na TikToku. Na Instagramie jest prawie 1000, a na YouTubie już prawie 10 000 ludzi, także monstrualna ilość ludzi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście, za wszystkie zmiany, które wnieśliście do mojego życia, ale też przede wszystkim za wszystkie spotkania z Wami, moi drodzy. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie prywatne konsultacje. Jesteście naprawdę niesamowici i macie naprawdę niesamowitą energię. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę Wam pomagać. Tak pokrótce, moi drodzy, zajmuję się na co dzień psychologią od 14 lat. Do tego też jestem fizjoterapeutą, jestem też hipnoterapeutą medycznym oraz akupunkturzystą, jak i też mistrzem, nauczycielem Reiki, moi drodzy. I tym się zajmuję. Pracuję także tutaj z różnymi rodzaju ludźmi, dziećmi, którzy są chorzy na raka oraz różnego rodzaju innego schorzenia. Czemu ja o tym mówię? Ponieważ chcę, żeby ludzie wiedzieli, że nie jestem tylko i wyłącznie czarodziejką z księżyca, ale też faktycznie mam tutaj podwaliny psychologiczne oraz medyczne, żeby pomagać tutaj profesjonalnie ludziom na życie. Ale tak, moi drodzy, zaczynamy, jedziemy z tym koksem, zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Was w tym najbliższym czasie, moi drodzy, i zobaczmy, jak tam ta Wasza energetyczność będzie tutaj, jak tutaj się będzie u Was układać, tak bym powiedział. Ale tak, mój drogi baranie, mój drogi baranie, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, mój drogi baranie, będzie bardzo dużo zmian. Będzie bardzo dużo zmian zarówno wewnętrznych odnośnie tutaj stanu emocjonalnego, jak i jeżeli chodzi o zewnętrznych. Myślę, że tutaj będzie pewnego rodzaju zmiana pracy, bądź też zmiana pewnego rodzaju warunków, jeżeli chodzi o pracę. Będzie tutaj wymagało od Ciebie pewnego rodzaju skupienia oraz podejścia do tego, żeby iść w takim kierunku, w którym będziesz tutaj musiał być naprawdę skupiony. Tego czasu może u Ciebie bardzo brakować, może go być bardzo mało, ale na dobre Tobie to wyjdzie, myślę, ponieważ ten Twój rozwój będzie musiał tutaj być na zupełnie innym poziomie energetycznym oraz na zupełnie innym poziomie tutaj takim emocjonalnym, tak bym tutaj powiedział.
będzie u Ciebie ten rozwój polegał na tym, że będzie on wymagał skupienia, tak, ale też pewnego rodzaju tutaj douczeń. To mogą być kursy, to mogą być szkolenia, to mogą być powrót do szkoły. W razie dlatego będzie tutaj bardzo mało brakować czasu. Jest tutaj pewnego rodzaju możliwość wyjazdu, bądź też przemieszczenia się. Jest to też związane z pracą, jak i związane tutaj z... albo może to być związane też właśnie pod kątem pracy, że ten wyjazd będzie, pójdziesz w tym kierunku, jeżeli chodzi o pracę, ale będzie od Ciebie wymagane też tutaj poniekąd pewnego rodzaju tutaj douczenie się tego, w czym Ty masz pracować. Jeżeli chodzi o pieniądze, będą tutaj pieniądze, będzie tutaj możliwość dorobienia tych pieniędzy, przy czym czy to będzie Ciebie satysfakcjonować, może nie do końca. Myślę, że tutaj trzeba będzie po prostu mieć taką bardzo duże skupienie na to, żeby nie wydawać za dużo, ponieważ mogą być jakieś ekstra wydatki w tym najbliższym czasie. Ale tak, moi drodzy, dziękuję Tobie, Baranie, bardzo, bardzo serdecznie za to szybkie sprawdzenie energetyczne. Jeżeli się Tobie podobało, poprosiłbym tutaj o kciuka w górę, poprosiłbym o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak z Tobą to rezonowało, ale też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj na priwa i wtedy udzielę informacji, kiedy możemy się spotkać oraz o której godzinie. Ale tak, idziemy dalej. Lew. Mój drogi lwie, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim szybkim sprawdzeniu energetycznym. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszyć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie będzie się działo, ponieważ myślę, że tutaj będzie bardzo duże skupienie nad sobą oraz nad swoim stanem psychicznym. Widać, że tutaj będziesz opuszczać pewnego rodzaju przystań, bądź też zalądek niekoniecznie takiego spokoju, tak bym tutaj powiedział. Tak jakby tutaj było pewnego rodzaju dużo przemyśleń, dużo rzeczy do ułożenia w głowie, ale co za tym też idzie, taka bardzo mocna droga w kierunku pewnego rodzaju takiego objawienia. Objawienia, które chodzi tutaj po Twojej głowie już przez dłuższy okres czasu i myślę, że te objawienie może tutaj być związane zarówno ze związkiem, jak i z pracą. Te herce oraz te częstotliwości są bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o te obydwie sfery i one się bardzo ze sobą łączą. Jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby zauważyć, że będzie tutaj bardzo dużo myśli u Ciebie. Ten Twój kubek analityczny będzie działał cały czas i aż za dużo. Tutaj trzeba będzie go w pewnym momencie wycofać oraz podłączyć tutaj ten stan Twój troszkę intuicyjny, czyli ten miłości, że tak powiem. Co za tym też idzie, myślę, że bardzo dużo się u Ciebie rzeczy wydarzyło w tym ostatnich latach, miesiącach, latach i myślę, że tutaj jest bardzo ważnym takim efektem, czy taką ważną sferą, żeby zahaczyć o pewnego rodzaju wejście głębsze w siebie oraz w swój własny stan emocjonalny oraz troszkę takie odseparowanie się od ludzi, bądź też osoby toksycznej, bądź też potencjalnie narcystycznej, która Tobie w pewnym sensie nie wpływa na Ciebie dobrze, o tak bym tutaj powiedział. Także to jest tutaj taka bardziej porada. Jeżeli chodzi o pieniądze, te pieniądze one będą, czy tam one są wokół Ciebie, ale wiadomo, że pieniędzy nigdy za mało. Jeżeli będziesz chciał, bądź też chciała zarobić troszkę więcej, trzeba będzie tutaj po prostu poświęcić troszkę swojego czasu na to, żeby je zdobyć, tak bym tutaj powiedział. Są tutaj pewnego rodzaju ludzie w pracy, którzy niekoniecznie muszą być tutaj po Twojej stronie, że tak powiem. Może to mieć bardzo mocny związek, jeżeli chodzi tutaj o pewnego rodzaju toksycyzm, ale też ja myślę, że Ty, Lwie, dobrze wiesz o tym, że trzeba po prostu iść w swoim kierunku i nie wchodzić tutaj w żadnego rodzaju jakieś tam zniesnacki, czy tam jakieś tam niedomówienia, które tutaj notabene są i są bardzo mocno pokazane u Ciebie. Także odseparuj się, idź swoją drogą i nie staraj się tutaj za bardzo nie wchodzić w taką sferę kogoś innego problemów. O tak bym tutaj powiedział, bo tutaj to właśnie widać. Tak by ktoś Ciebie chciał wciągnąć, mój drogi lwie, w swoje własne problemy i swoje własne jakieś tam traumy z przeszłości, nie? Także swój własny cykl. Także uważaj, nie wchodź to, idź w swoim kierunku i postaraj się raczej troszkę tak odseparować od tego, co tutaj jest Tobie pokazane, tak? Także na takiej zasadzie. Jeżeli chodzi tutaj o taką inną rzecz, widać tutaj bardzo mocną taką kontemplację, tak byś Ty może medytował, bądź też medytowała, kontemplowała,
chodzi o jakieś tam ćwiczenia, rozwijanie siebie ogólnie, jeżeli chodzi o mentalne, duchowe, ale też fizyczne, nie? Także widać to u Ciebie to bardzo, bardzo mocno. Co takiego innego widać tu? Widać tu jakiś pewnego rodzaju wyjazd, bądź też przemieszczenie się i to może być wyjazd pod kątem właśnie bardziej wypoczynku i tej regeneracji, ale nie za bardzo związanym w ogóle z pracą. Myślę, że to jest ogólnie tutaj powinieneś dać troszkę na wstrzymanie, mój drogi lwie, i troszkę tak zresetować się w tych miejscach, których możesz. Bo widać, że to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo takiej zajmowania czasu też innymi ludźmi. Znaczy, tak jakbyś ty dawał z siebie, mój drogi lwie, 500, 1000%, a dostawał z powrotem może z 50, nie? Także to nie może tak być. Musisz tu troszkę tak odseparować się od tego, iść w swoim kierunku. Ale tak, mój drogi lwie, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosiłbym o kciuka w górę, poprosiłbym o komentarz, ale też przede wszystkim poprosiłbym tutaj o danie mi znać w komentarzu, jak mi poszło. Ale tak, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam już Szczelca. A u Ciebie, mój drogi Szczelcu, będzie się działo, ponieważ u Ciebie, mój drogi Szczelcu, jest pewnego rodzaju zwolnienie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ myślę, że to jest taki paradoks. Czym bardziej zwolnisz, zauważysz, że więcej rzeczy dasz radę ogarnąć, bądź też dasz radę zrobić. Myślę, że tutaj bardzo ważnym jest takim troszkę takim inaczej, żyć takim systemem troszkę, że zrobię, zobaczę jak to wyjdzie i znowu zrobię następne. Nie zrobić wielu rzeczy naraz. Widać, że tutaj u Ciebie, mój drogi Szczelcu, w tym najbliższym czasie szczególnie, jeżeli będziesz robić za dużo rzeczy, może Cię to troszkę pochłonąć i może tutaj rzeczy po prostu mogą Tobie nie wychodzić. Lepiej troszkę zwolnić, lepiej troszkę popatrzeć na to z perspektywy, że lepiej dokończyć jedną rzecz i zaraz jak ją zakończymy, bo będziemy na końcówce tej rzeczy, zacząć następną i następną i następną i następną. Robić po kolei po prostu. Ale nie robiłbym tego od razu, tak bym tutaj powiedział. Myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć taki pewnego rodzaju strategię, plan rozłożony w głowie, plan działania na pewno. U Ciebie widać bardzo w tym najbliższym czasie taką energię, muszę zrobić to, muszę zrobić A, muszę zrobić Z, muszę zrobić H. Musi być strategia i plan działania. Widać tutaj u Ciebie to bardzo, bardzo mocno. Z takiej innej jeszcze perspektywy tutaj masz bardzo taką energię doświadczeń, tak jakbyś tutaj miał troszkę powrócić, albo miała troszkę powrócić do przeszłości i zamknąć pewne rzeczy i zostawić je po prostu tam, gdzie one powinny być, czyli, no mówię, w przeszłości. Taka jest prawda, że przeszłość nie definiuje Twojej teraźniejszości, a co za tym idzie, na pewno nie definiuje Twojej przyszłości. Twoja przyszłość jest de facto tu i teraz, ponieważ tak kreujemy swoją rzeczywistość. Ale tak, i też znajdywanie pewnego rodzaju możliwości tutaj jest u Ciebie. Bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ wychodzi tutaj to już od jakiegoś czasu, tak jakby były Tobie dawane takie możliwości, że na przykład idź i na przykład popracuj tutaj, idź i zrób to i bądź też ktoś Cię zadzwoni, czy możesz przyjść i pomóc mi w tym. I to jest bardzo, bardzo ważne, mój drogi Szczelcu, żebyś Ty w to wchodził, bądź też weszła i zrobiła te rzeczy, ponieważ to są właśnie takie małe pomocy od wszechświata, które otworzą Tobie możliwości na zupełnie inne, nowe rzeczy. I tego ja Tobie z całego serca życzę, bo widać tutaj ten Twój nowy cykl, który się zaczyna, bądź też się już zaczął, ale możliwe jest też to, że trzymasz się troszkę przeszłości z jakiegoś powodu i nie jest to dla Ciebie dobre, bo stopujesz właśnie ten cały swój rozwój. Ale tak, mój drogi Szczelcu, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosimy o kciuka w górę, poprosimy o serce, ale przede wszystkim poprosiłbym tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i też jeżeli masz
masz ochotę spotkać się ze mną na prywatnym czytaniu, na prywatnej konsultacji, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, mój drogi Strzelcu, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i my jedziemy z bliźniakiem. A więc tak, mój drogi bliźniaku, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu i zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. I tak, mój drogi bliźniaku, u Ciebie jest pewnego rodzaju wyjazd i przemieszczenie się. To może być wyjazd związany z pracą, ale równie dobrze to może być pewnego rodzaju, ja chcę powiedzieć rozłąka, wiesz co, tak jakby to było pewnego rodzaju rozłączenie, które niekoniecznie może tutaj być takie, że Ty to chciałeś, czy tam chciałaś zrobić, tylko może to jest po prostu spowodowane pewnego rodzaju rzeczami, które się wydarzyły zewnętrznymi, nie? Czyli na przykład ktoś zachorował, muszę jechać się tą osobą opiekować, bądź też jest w pewnym sensie, trzeba się wyprowadzić z tego mieszkania, w którym jestem, ponieważ ono będzie sprzedane, etc., etc. W każdym razie jest tutaj coś takiego, co powoduje u Ciebie pewnego rodzaju taką, może nawet, czy stres, taki mały stresik, że o Jezu, muszę się znowu przenieść, albo muszę znowu znaleźć jakieś tam nowe miejsce, ale nie patrz na to pod tym kątem, mój drogi bliźniaku, ponieważ to jest coś tak de facto bardzo dobrego, co się dla Ciebie dzieje. To też może być połączone z pracą, mój drogi bliźniaku, i to jest bardzo, bardzo dobre. Ty pójdziesz w kierunku, w którym Ty poczujesz się tak naprawdę na koniec dnia poczujesz się o wiele lepiej i o wiele odświeżenie, tak bym tutaj powiedział. Jest w ogóle u Ciebie taka troszkę energia, jeżeli chodzi o związek, taka energia troszkę jakbyś miała zaraz wybuchnąć, tak jakbyś, kurczę, wkładała jakiś taki korek na ten wulkan i specjalnie go zatykała, ale przez dłuższy okres czasu to nie wyjdzie i on tak czy tak ten korek wybuchnie i spowoduje pewnego rodzaju spustoszenie. Także jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby się zresetować, ale przede wszystkim porozmawiać z kimś. Widać tutaj pewnego rodzaju niemożność do rozmowy, bądź też chęć rozmowy, ale tak jakby ta druga może osoba, bo ta jakaś tam sytuacja powodowała, że nie rozmawiasz, czy tam nie rozmawiacie. Bądź też jest tak zwany mismatch of information, czyli ta rozmowa idzie w zupełnie innym kierunku, nie? Także to, co Ty dajesz, nie dostajesz tego z powrotem. Także tak bym tutaj powiedział. Do tego też jest w pewnym sensie u Ciebie spełnienie, ale czy to jest spełnienie pod kątem związku? Nie powiedziałbym może aż tak bardzo. Może tutaj jest bardziej to spełnienie pod kątem pracy i rozwoju i w tym kierunku tutaj ja myślę, że bym się tutaj kierował, jeżeli chodzi tutaj o bliźniaka i poszedłbym tutaj w stronę właśnie pewnego rodzaju rozwoju, zakończenia tego cyklu, w którym Ty jesteś teraz, bo widać, że tutaj praca po prostu już też tutaj dała Tobie do wiwatu, czy tam jest pewnego rodzaju już koniec z tą pracą i to jest najlepszy moment teraz, żeby iść do przodu, iść w jakimś tam nowym, innym kierunku i zdobyć po prostu to, co się Tobie należy, tak bym tutaj powiedział, a należy Ci się bardzo dużo tutaj, znaczy nic się nam nie należy, ale widać, że tą ciężką pracą swoją, dzięki temu należy się Tobie po prostu ta zapłata i wszechświat widać, że Tobie chce to dać, przy czym możesz się tutaj trzymać troszkę rzeczy z przeszłości, bądź też rzeczy, których Ty się boisz zostawić. To może też być związek, nie? Także na takiej zasadzie. Ale tak, mój drogi bliźniaku. Coś takiego innego? Wiesz co? Tak jak powiedziałem, burza mózgu, wiesz co, tak by było tam bardzo, bardzo duża pozmysłowość, dużo rzeczy, które chcesz zrobić, ale czasem jakbyś się bał, bądź też bała troszkę wykonawczości i pójścia w tym kierunku zrobienia czegoś, nie? A nie bój się, bo masz tu bardzo dobrą energię, bardzo dobrą wibrację. Tak byś był trochę takim, mój drogi bliźniaku, takim troszkę kotem, który spada zawsze na 4 łapy, nie? Także jest ok, wszystko będzie dobrze. Może tutaj być pewnego rodzaju taka rozpacz, bądź też smutek z powodu jakiejś osoby, która odeszła. Także tutaj też to bardzo mocno tutaj to widać i tutaj tak bardzo czuć, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o częstotliwość. Także tak. Jest też możliwość wyjazdu w jakieś ciepłe kraje, czy tam do jakiegoś tam, w jakieś miejsce, gdzie Ty będziesz mógł się, czy tam mogła się troszkę zresetować. Ale tak, mój drogi bliźniaku, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i jedziemy dalej. Wezmę tylko łyka.
Moja droga Wago, witam Ciebie bardzo serdecznie na Twoim czytaniu, zobaczmy co tutaj u Ciebie słychać, a u Ciebie będzie się działo. Wiesz co, Twoja ciężka praca i to przez co przeszedłeś, tam przeszłaś przez te ostatnie miesiące, lata, po prostu teraz zacznie się to tutaj bardziej Tobie opłacać. Widać, że jeżeli Ty chodziłeś, bądź też chodziłaś przez jakieś tam, robić jakieś certyfikaty, szkolenia, etc., teraz będzie bardzo dobry moment na to, żeby to jakby uwypuklić i zaczniesz dostawać z tego jakieś dodatkowe albo pieniądze, bądź też jakieś dodatkowe wynagrodzenie, że tak powiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o te wynagrodzenie, jest tu bardzo mocno pokazane, że trzeba troszkę te pieniądze poinwestować, zainwestować, żeby ich nie stracić. To mogą być inwestycje, jeżeli chodzi o nieruchomości, to może być jakaś ziemia, w każdym razie, czy tam jakieś inne rzeczy, typu, nie wiem, krypto, bądź też jeszcze coś innego, ale widać, że tu po prostu trzeba będzie zainwestować te pieniądze, które będziesz mieć w coś, co da Tobie jeszcze większy dobrobyt. Ale teraz tak, do czego zmierzam? Najlepsza inwestycją zawsze jesteśmy my sami i to u Ciebie bardzo mocno widać, że trzeba po prostu iść tutaj w kierunku troszkę takiego rozwoju i rozwinięcia się na zupełnie innym stadium Twojej jaźni, że tak powiem, czy tam tej Twojej rzeczywistości. Widać też tutaj bardzo mocno pewnego rodzaju odłączenie od jakiejś osoby i myślę, że po prostu pewne rzeczy się tutaj zakończyły już dawno, ale teraz nastąpi pewnego rodzaju takie dopełnienie tych myśli pod kątem takim, że okej, dobra, to ja w takim razie idę w tym i w tym kierunku, bo no to już tutaj jest po prostu nie do odwrócenia, bądź też pewne rzeczy się już wydarzyły i ja już tą swoją wewnętrzne ja znalazłem, nie? Czy tam znalazłam i idę w tym kierunku właśnie, żeby odkryć siebie jeszcze bardziej, nie? Czyli, tak jak powiedziałem, jest tutaj bardzo mocna energia odkrywcza u Ciebie, moja droga Wago, i bardzo ważnym jest to, żeby zauważyć właśnie, w jakim kierunku Ciebie ta droga zaprowadzi, a ja myślę, że zaprowadzi Ciebie ku właśnie samoodkryciu i samospełnieniu. I tego Tobie życzę z całego serca, tak bym tutaj powiedział. Coś takiego innego? Wiesz co? Troszkę spędzenia czasu ze samym sobą, czy tam samą sobą, ale wśród natury. Naturalność jest tutaj bardzo, bardzo ważna i pójście w takim kierunku, w którym Ty będziesz się tutaj rozwijać, tak bym tutaj powiedział, pod kątem rzeczy naturalnych, nie? Czyli to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Czy coś takiego innego bym tutaj powiedział, że ta naturalność też może tutaj wychodzić troszkę, trzeba podchodzić pod dietę, nie? Jakby tutaj była jakaś chęć właśnie podjęcia jakiejś diety, bądź też pewnego rodzaju takiej zmiany radykalnej, która pomoże nam z naszym zdrowiem. Tu o to mi chodzi, nie? Jest pewnego rodzaju taka anegdotka, jeżeli chodzi o zdrowie, że trzeba po prostu troszkę bardziej może tak zadbać o te zdrowie w tym najbliższym czasie i troszkę wyjść na prostą. Szczególnie jeżeli chodzi o sen. Widać, że to jest tak, albo jest bardzo, bardzo mało snu, albo mówię, bardzo ciekawie, wiesz co? Bardzo mi się to podoba. Powiem Ci tak, bardzo mi się to podoba Twoja energia, ponieważ jest takie odświeżenie w niej, nie? Także ja tego Tobie z całego serca życzę, szczególnie jeżeli chodzi o tą nową drogę, którą tu będziesz mógł obrać, albo będziesz mogła obrać i myślę, że to dla Ciebie bardzo dobrze wpłynie. Ale tak, moja droga Wago, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie za to czytanie. Jeżeli one z Tobą rezonowało, poprosimy o kciuka w górę, poprosimy Cię o serce, poprosimy o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i też jeżeli masz ochotę spotkać się ze mną na prywatną konsultację, bądź też prywatne spotkanie ze mną odnośnie właśnie czytań, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. A ja już zapraszam wodnika i zobaczmy, co to u wodnika słychać. Mój drogi wodniku, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w Twojej energii będzie słychać w tym najbliższym czasie. Ale tak, mój drogi wodniku, u Ciebie będzie się działo. U Ciebie będzie się działo, mój drogi wodniku, ponieważ u Ciebie jest pewnego rodzaju ucieczka od pewnego rodzaju uziemienia, bądź też wiesz co, ja powiem Tobie tak,
Tak jakbyś był stłamszony, bądź też była stłamszona przez bardzo długi okres czasu i nagle znalazłaś albo znalazłeś ten klucz i wkładasz ten klucz do tych drzwi i uciekasz po prostu. I to może być pod kątem pracy, ale to też może być pod kątem pewnego rodzaju związku, uzależnienia od kogoś na przykład. Też uzależnienia ogólnie, ale widać, że tutaj po prostu pójdziesz w jakimś kierunku, w którym ty nareszcie odżyjesz i zobaczysz, co to jest takie tak naprawdę prawdziwe życie, bądź też życie, w którym ty będziesz się czuć spełniony, bądź też spełniona, nie? Taka inna bardzo ciekawa energia, jaka jest tutaj wokół ciebie, to jest energia takiego wewnętrznego dziecka i takie obudzenie w sobie pewnych takich rzeczy z przeszłości, które po prostu sprawiały ci przyjemność. I ja muszę tobie powiedzieć tutaj, że to może być sport, to może być po prostu wychodzenie ze znajomymi, to mogą być jakieś podróże, to może być, nie wiem, gotowanie, to może być bieganie, to może być, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy, jeżdżenie autem. W każdym razie coś, co ty masz zacząć robić znowu, co ci sprawiało przyjemność, z czego notabene może można będzie też zarobić jakieś pieniądze. Bardzo, bardzo ciekawe. I ja tobie tego z całego serca życzę, bo widać tutaj u ciebie w pewnym sensie taką energię, że może była tam taka duża kontrola w tym twoim życiu, z twojej winy, czy tam winy kogoś innego, że po prostu straciłeś, bądź też straciłaś w pewnym sensie taką chęć, że tak powiem, do życia. Tak bym to powiedział. I jest bardzo, bardzo ważne, żebyś tutaj wszedł w taką sferę bardziej odkrywczą, jeżeli chodzi o siebie oraz o swoje ja. Co mam na myśli? Widać tu pewnego rodzaju kursy, widać tu pewnego rodzaju douczenia, widać tutaj w pewnym sensie taką energię, wiesz co? Energię miłości do samego siebie, czy tam do samej siebie i to jest właśnie ten rozwój, to jest właśnie ta cała możliwość do ekspansji. To tutaj u ciebie widać w tym najbliższym czasie, mój drogi wodniku. Ekspansja, takie podejście do wszystkiego, co jest wokół nas pod kątem właśnie zdobywania. Widać tutaj bardzo, bardzo mocno u ciebie, że te zdobywanie pewnego rodzaju rzeczy, bądź też pewnego rodzaju przedmiotów nie jest aż tak ważne jak na przykład ekspansja i właśnie zdobywanie siebie samych oraz z tej swojej wiedzy na przykład. Tutaj widać u ciebie, że będziesz pracować nad wiedzą, a co za tym idzie też, mówię, praca, finanse się poprawią i na takiej zasadzie. Także bardzo, bardzo fajnie. Widać tutaj jakieś naprawianie traum z przeszłości, mój drogi wodniku, coś, co tutaj jest wokół ciebie przez dłuższy okres czasu, czy tam długi okres czasu, coś, co da tobie taką możliwość w pewnym sensie też rozwoju. I tak, i wiesz co, ja tego tobie tutaj bardzo życzę, ponieważ ja widzę, że u ciebie mój drogi wodniku, ten rozwój będzie na wielu poziomach egzystencyjnych i to jest bardzo, bardzo ważne. Ale tak, mój drogi wodniku, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy o serce, a przede wszystkim poproszę o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i jak to z tobą rezonowało. Ale tak, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie, mój drogi wodniku, i zapraszam z bykiem. A u byka będzie się działo, moi drodzy. Czemu? Bo byk ma pewnego rodzaju oświecenie. Byk ma pewnego rodzaju oświecenie, to może być związane z jakąś nową ścieżką w życiu. To ogólnie u ciebie już od jakiegoś czasu, mój drogi byku, wychodzi pewnego rodzaju reset, zakończenie jednego cyklu i wejście w nowy cykl. Ten nowy cykl będzie bardzo bumpy, on będzie bardzo taki, kurczę, wyboisty, ale to będzie dobre dla ciebie, ponieważ ty nauczysz się wreszcie być oraz żyć ze samym sobą. Wiesz co, w takiej zgodzie, o tak bym tutaj chciał powiedzieć. I ta zgoda będzie u ciebie, z początku możesz bardzo tak oponować, ale po jakimś czasie zobaczysz, że tak, to ma tak naprawdę jakieś ręce i nogi.
też notabene, co tu chciałem powiedzieć, jest wokół ciebie taka energia pewnego rodzaju takiego spełnienia, jeżeli chodzi o rzeczy rodzinne, bądź też o taką rodzinność. Albo ty spotkasz jakiegoś nowego partnera, albo tutaj będzie właśnie spełnienie pod tym kątem, że masz tego partnera już koło siebie i zaczynacie dbać o ten swoje własne, swój własny dom, że tak powiem. W każdym razie jest tutaj pewnego rodzaju rozwój w tym kierunku. I teraz bardzo ważne, mój drogi byku, u ciebie też jest tutaj pewnego rodzaju werbalizacja i rozmowa. Widać, że będziesz pracować tutaj bardzo mocno nad tym oraz pójdziesz w tym kierunku właśnie pewnego rodzaju rozwoju jako werbalizacja, pod kątem werbalizacji oraz pod kątem właśnie zrozumienia drugiego człowieka, ale też siebie. Widać, że tutaj masz bardzo dobrą energię do tego, żeby zostać pewnego rodzaju tutaj psychologiem, bądź też doradcą życiowym, life coachem, jak zwał, w każdym razie tutaj będzie jakaś taka, jest tutaj wokół ciebie taka energia troszkę osoby, która da radę tutaj pewne rzeczy ogarnąć dla innych ludzi i to będzie do ciebie ludzi przyciągać i to bardzo mocno. Masz ogólnie bardzo duży ogień w sobie, mój drogi byku, i ten ogień można teraz bardzo fajnie wykorzystać do tego, żeby zbudować coś fajnego, bądź też zapoczątkować jakąś nową, właśnie fajną, nową drogę. I tego tobie z całego serca życzę, bo widać, że zajdziesz dzięki temu do bardzo fajnego miejsca, jeżeli chodzi o twoje życie. Oraz ja myślę, że ten rozwój u ciebie tutaj jest bardzo mocno wpisany i ten rozwój będzie u ciebie na bardzo fajnym poziomie, aczkolwiek będziesz musiał o to troszkę powalczyć, bądź też troszkę pouczyć się w tym kierunku, nie? Także jakby taka mała próba troszkę to była dla ciebie, bądź też taka pewnego rodzaju lekcja właśnie wytrwałości, ale też skupienia na swoim i pójściu właśnie w swoim własnym kierunku, nie? Ale tak, mój drogi byku, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło oraz jakie ty masz przemyślenia na temat tego czytania. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priva i udzielę wtedy informacje, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, moi drodzy, panna. Zobaczmy, co tam u panny będzie słychać, moi drodzy, w tym najbliższym czasie. A u panny będzie się działo. I czemu będzie się działo? Ponieważ panna wchodzi na następny poziom wtajemniczenia, moi drodzy. Panna zaczyna tutaj wibrować oraz używać swojej częstotliwości na zupełnie innym poziomie. Tutaj jest rozwój pod kątem zarówno miłosnym, jak i pod kątem pracy, jak i pod kątem pewnego rodzaju takiego, to co powiedziałem na samym początku, takiego pewnego rodzaju oświecenia, ale przede wszystkim dopełnienia. Widać, że tutaj panna będzie po prostu rezonować nie tyle z jakąś osobą, czy tam z jakimś partnerem, ale też ze samym sobą. I to właśnie jest przepiękne, ponieważ zazwyczaj jest tak właśnie, że tak my kreujemy swoją rzeczywistość, tak kreujemy swoją, jeżeli mamy bardzo dużo miłości w sobie oraz tych emocji pięknych oraz pewnego rodzaju przejścia też, to samo my zaczynamy tak zrezonować, że zaczynamy przyciągać do siebie właśnie taką osobę, bądź też takie zdarzenia. I tutaj u ciebie jest właśnie to bardzo mocno pokazane, moja droga panno. Jest pewnego rodzaju dojrzałość u ciebie i ta dojrzałość jest na bardzo wielu poziomach egzystencyjnych, zarówno pod kątem energetycznym, jak i psychologicznym, jak i sercowym, duchowym, seksualnym oraz cielesnym, sportowym, pod każdym względem. Także jest tutaj u ciebie pewnego rodzaju naprawdę przełom w twoim życiu i coś, w co ty może nie do końca, moja droga panno, wierzyłeś, czy tam wierzyłaś, a jest to właśnie czucie się bezpiecznym przy kimś, bądź też czucie się po prostu spełnionym przy kimś też, ale też ze samym sobą. Tak powiedziałem, te dwie energie są bardzo połączone. To, co jest w środku, jest też pokazywane na zewnątrz, nie? Także na takiej zasadzie widać tu u ciebie, że musi być pewnego rodzaju takie wyważenie, żeby doszło do takich rzeczy i u ciebie te właśnie wyważenie jest. I one nastaje i będziesz przechodzić przez takie rzeczy przez bardzo długi okres czasu i to jest przepiękne, nie? Także tak.
przede wszystkim spełnienie i to jest tutaj cudowne. Coś takiego innego jest tutaj bardzo mocno pokazane, taka właśnie natura, przebywanie w naturze, innymi słowy też przebywanie też w takim w gronie ludzi, którzy Ciebie naprawdę kochają, a nie są jacyś tam toksyczni. Widać, że tutaj będziesz odrzucać ludzi, którzy są toksyczni i potencjalnie narcystyczni i to będzie bardzo dobre, ponieważ Ty zaczniesz tutaj rezonować ze samym sobą bardzo dobrze, ale co idzie też za tym, z tą osobą, czy tam z tymi osobami, które są wokół Ciebie. Tutaj widać u Ciebie, że jest bardzo małe grono ludzi, które byś nazwał, czy tam nazywała przyjaciółmi, bądź też rodziną, bądź też partnerem, czy tam partnerką, ale jeżeli to są już tacy ludzie, to kochasz ich i bardzo mocno będziesz się o nich biła, czy tam bił oraz będziesz dbać o to całe swój bąbelek miłosny, że tak to nazwę, nie? Czy tam rodzinny. Także tak. Bardzo fajnie, bardzo fajna energia, będzie się dużo dziać u Panny i też będzie bardzo taki fajny rozwój, zarówno ten emocjonalny, jak i ten zewnętrzny, nie? Ale to też za tym idzie też, jeżeli chodzi o dobrobyt, dostatek, tutaj jest bardzo duży taki grounding i to jest bardzo, bardzo dobre, to jest ciągłość, nie, tego, także bardzo, bardzo fajnie, ale tak, moja droga Panno, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie za to czytanie, daj mi znać w komentarzu, jak to z Tobą rezonowało, poprosimy o kciuka w górę też, i też daj mi znać, jak mi poszło. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już koziorożca. Zapraszam Ciebie. Ale tak, moja droga Kozo, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, moja droga Kusko, będzie się dziać, ponieważ Ty będziesz miała pewnego rodzaju takie spełnienie marzeń oraz taką pokazaną drogę, jak dojść do swoich marzeń, jak je spełnić, co ja mam zrobić. Tutaj ogólnie będzie to tak troszkę pytań, dużo pytań będziesz zadawać, czyli będziesz podłączać ten swój kubek analityczny, jak ja to nazywam, czyli będziesz wyłączać troszkę tą swoją emocjonalność i będziesz podłączać bardzo mocno ten mózg fizyczny. I teraz tak, czy to jest coś złego? To nie jest nic złego, ale jest tutaj bardzo ważne, aby zauważyć, co Ty tak naprawdę chcesz od życia, czy tam co Ty tak naprawdę chcesz robić. Tutaj widać u Ciebie, że Tobie jest potrzebna, moja droga Kozo, pewnego rodzaju stabilizacja, stabilność, zarówno jeżeli chodzi o pracę, jak i o związek. Dziwnym trafem te dwie energie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o ten rozwój, ale też jeżeli chodzi o partnerstwo, jest bardzo, bardzo podobne. Zazwyczaj i w jednym i drugim się robią pewnego rodzaju naprawy, pewnego rodzaju tam upgrade'y, etc., przepraszam bardzo. I tutaj u Ciebie widać bardzo, bardzo mocno, moja droga Kusko, że jesteś w takiej troszkę energii tutaj zatrzymania. Wiesz co, tak jakbyś nie do końca wierzył, bądź też wierzyła w swoje własne siły. I to jest bardzo ciekawe, bo dasz sobie tutaj radę ze wszystkim i Ty jesteś jak taki troszkę kot, nie? Zawsze lądujesz na 4 łapy i ja nie rozumiem, czemu byś tu się miał, bądź też miała bać, ale z drugiej strony są to troszkę takie energie i wibracje nie Twoje, ale coś, co Ty podebrałeś, bądź też podebrałaś od rodziców, od mamy, taty, pewnego rodzaju traumy z przeszłości, coś, co nałożyło się na Ciebie na to, żeby być tu i teraz, ale też co za tym idzie, pewnego rodzaju reformy, które muszą być tutaj włożone, muszą być tutaj zaobserwowane oraz zaadresowane. To jest tutaj najważniejsze. Czy jest takie coś innego tutaj, co Ty musisz popracować? Ja myślę, że tak. I to jest taka forma właśnie komunikacji. Widać, że tutaj, nie wiem, czy to nie jest w pracy, czy to jest właśnie z partnerem, ale jest pewnego rodzaju problem z komunikacją, bądź też Ty mówisz, Ty czujesz oraz wyrażasz siebie, ale tak by nie było tego do końca z powrotem, nie? Tak by nie było do końca pewnego rodzaju takiej wymiany energetycznej, czy tam wymiany informacji. I tutaj trzeba będzie bardzo, bardzo mocno tutaj sobie włożyć w głowę, że no ja mam tutaj taką bardzo
Jest inaczej. Kuska jest bardzo prostolinijna. Jest albo białe, albo czarne, nie ma szarości, nie? I w momencie, jak tą szarość ktoś tobie pokazuje, to ty wtedy zaczniesz wariować i mówisz sobie, no dobra, ale nie o to chodziło w tym wszystkim, nie? I tu widać taką sytuację. To jest albo w pracy, albo w twoim związku, albo w obydwu rzeczach naraz. Zazwyczaj mówię, obydwie te rzeczy idą razem ze sobą. Także na takiej zasadzie. Trzeba tu popracować nad komunikacją, trzeba się pozbyć pewnego rodzaju osoby, bądź też osób, które są po prostu toksyczne, które tobie już tutaj nie służą i po prostu iść w swoim kierunku. Widać u ciebie pewnego rodzaju rozwój, ten rozwój będzie trwał, trzeba będzie popracować troszkę tutaj nad cierpliwością, ale to wszystko tak czy tak na dobre tobie wyjdzie i widać tutaj jakimś takim efekcie końcowym będzie jakaś albo nowa praca, albo jakieś nowe podłączenie i to może tutaj być właśnie powiązane z pewnego rodzaju takim upgrade'em, jeżeli chodzi, także albo nowa pozycja, albo tutaj będzie totalne odejście, żeby zacząć coś nowego i to może być też twoja własna firma, twoja własna praca, nie? Także na takiej zasadzie. Widać tutaj też u ciebie bardzo mocną energię i podłączenie po to, by pomagać ludziom, bądź też zajmować się ludźmi, nie? I ja myślę, że tutaj to byś się tutaj sprawdzał, bądź też sprawdzała w bardzo dobry sposób. I ja tego tobie z całego serca życzę, moja droga Kuska, mój drogi koziorożcu. Ale tak, mój drogi koziorożcu, jeżeli to z tobą rezonowało, prosiłbym o kciuka w górę, poprosiłbym tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też jak to z tobą rezonowało. Jeżeli masz ochotę spotkać się ze mną na prywatną konsultację, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo serdecznie i ja już zapraszam raka. Mój drogi raku, witam cię bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla ciebie w tym najbliższym czasie. A u ciebie, mój drogi raku, będzie się działo. Czemu? Ponieważ ty tutaj będziesz miał, bądź też miała dwa jakieś wybory. I jeden może być, powiem tobie tak, nie myślę, żeby ani jeden, ani drugi wybór był zły. Myślę, że to będą wybory, które obydwa dadzą tobie pewnego rodzaju tutaj rozwinięcie swoich skrzydeł. Czy to jest pod kątem pracy? Myślę, że tak. Myślę, że to może być bardzo mocno podklejone pod pracę oraz pod ten twój taki rozwój emocjonalny, czyli tak. W pracy jest taka możliwość, że tam po prostu pewne rzeczy się już pozakańczały, już nie ma pewnego rodzaju rozwoju i trzeba iść po prostu w swoją drogą, nie? Swoim tempem, swoją drogą i jeżeli to będzie ta jedna praca, to tam może nie być za dużo rozwoju, ale mogą być na przykład dobre warunki pracy, bądź też dobra kasa, nie? A w drugim miejscu totalne przeciwieństwo, może być bardzo fajne warunki, ale może na przykład tam nie być aż takiej dobrej kasy, nie? Także tutaj będziesz musiał sobie, ale będzie za to rozwój bardzo dobry i to jest to właśnie. Postaraj się nagle popatrzeć na to wszystko pod kątem rozwoju, ale też swojego zdrowia i czy dasz radę to wszystko uciągnąć. Czemu? Bo widać tutaj bardzo, bardzo mocno, że po prostu tutaj czasowość, bądź też czasu może tobie trochę brakować i to jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żebyś zauważył, bądź też zauważyła, że twoje właśnie takie twoje wewnętrzne ja jest tutaj ważniejsze niż kogoś innego percepcja ciebie. Nie? Tutaj widać ogólnie u ciebie jakieś takie osoby, czy tam osobę, która jest w pewnym sensie toksyczna, bądź też taka narcystyczna i trzeba będzie się od tego, mój drogi raku, odseparować. I po prostu, dlatego mówię, iść po prostu w swoim kierunku i też zostawić pewnego rodzaju rzeczy w przeszłości. Tutaj widać, że jest po prostu ciągły powrót do tego, co się działo w przeszłości i zamiast to zostawić, po prostu to widać, że to jest po prostu taki ciągły powrót, nawrót tego, nie? A to nie ma sensu, to jest w ogóle tutaj niepotrzebne, nie? Czy coś takiego innego tutaj wychodzi, to pewnego rodzaju przemieszczenie się, bądź też przeprowadzka, bądź też to może być właśnie też te przemieszczenie się ciebie z punktu A do punktu Z pod kątem właśnie
właśnie tej jaźni i tego, kim ty tak naprawdę jesteś, nie? Tak jakby to twoja, tak jakby ty jako osoba miała być zupełnie kimś, będzie zupełnie kimś innym, coś na takiej zasadzie, ale to są właśnie te przemiany życiowe, nie? I te lekcje, które wynosimy i też podejmowanie pewnego rodzaju decyzji, szczególnie jeżeli byśmy na przykład w jakimś kontrolowanym, na przykład w kontrolowanym środowisku, na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o pracę, bądź też jeżeli chodzi o związek, nie? To jeżeli odchodzimy z takiego toksycznego związku, zarówno praca, jak i z partnerem, no to zaczynamy po prostu widzieć, czym jest tak naprawdę życie, jakie to życie potrafi być piękne, nie? I u Ciebie widać po prostu zakończenie takiego pewnego cyklu i pójście właśnie w tym kierunku tego piękna, tego rozwoju i tego spełnienia, nie? Także na takiej zasadzie. Coś takiego innego? Wiesz co, myślę, że nie. Aha, coś związanego ze zdrowiem. Coś związanego ze zdrowiem i pójściem w stronę właśnie w pewnym sensie tutaj do lekarza, sprawdzeniem troszkę, co się ze mną dzieje, czemu się pewne rzeczy dzieją i też tutaj powiedział, że takie troszkę zastanowienie się, czy ty na pewno podołasz wszystkiemu. Psychicznie, ale też jakoś tam duchowo, że tak powiem, nie? Także bardzo mocno tutaj to widać, nie? Ale tak, mój drogi raku, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak to z tobą rezonowało i też jeżeli miałbyś ochotę, albo miałabyś ochotę spotkać się ze mną na prywatnej konsultacji, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie, ale tak, mój drogi raku, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, kłaniam się Tobie bardzo nisko i ja zapraszam Skorpiona. Mój drogi Skorpionie, u Ciebie jest niesamowicie, u Ciebie jest bardzo, bardzo duża kreatywność i wiesz co, tak jakby ta kreatywność była u Ciebie zawsze gdzieś tam w środku w Tobie, ale tak jakby ona teraz miała powrócić na zupełnie innym stadium, bądź też ona już wróciła i powiem Ci, że to, co się teraz zacznie dziać u Ciebie, bądź też co się dzieje wewnętrznie, umysłowo oraz duchowo, energetycznie, jest na zupełnie innym poziomie i to będzie cały czas kiełkować, to będzie u Ciebie taki mały dzidziuś, który rośnie i który robi się coraz większy, coraz silniejszy i coraz piękniejszy i coraz bardziej samodzielny. Tutaj widać u Ciebie właśnie taką energię, jeżeli chodzi o wewnętrzne jakieś tam przemiany, ale też jeżeli chodzi ogólnie o Twoją mentalność oraz o Twoją taką emocjonalność. To tutaj bardzo mocno widać. Widać, że zaczynasz być coraz bardziej taka, czy tam coraz bardziej taki, że wiesz, czego chcesz i Ty idziesz w tym kierunku i nikt Cię w tym nie zatrzyma. I to jest cudowne. To jest taka właśnie usamodzielnienie siebie oraz swojego własnego ja. Tutaj bardzo mocno to widać. Jeżeli chodzi o tą kreatywność, widać, że tu będzie parę bardzo dużych możliwości dla Ciebie, zarówno pod kątem tego rozwoju, zarówno jak i pod kątem w pewnym sensie pieniędzy, zarobków, ale wiadomo, że to wszystko idzie razem w parze, ale co najważniejsze, Ty się nareszcie otworzysz po prostu na tą energię z wszechświata, która przez Ciebie do tej pory może płynęła tylko raz po raz, a teraz zacznie po prostu przez Ciebie przychodzić non-stop. A to będzie wychodzić właśnie z tej Twojej miłości wewnętrznej, szczęścia, radości, spełnienia, ogólnie seksualności oraz mentalności, tak jak powiedziałem, emocjonalności głównie, nie? I tutaj widać to bardzo, bardzo mocno. Czy tutaj są jakieś takie inne porady? Ja myślę, że tutaj jest takie, jak Ty wejdziesz już w ten swój taki swój własny tok tworzenia, to zauważysz, że wszystko będzie miało naprawdę bardzo mocne podwaliny, bardzo mocny grunt. Tak jakbyś teraz troszkę był, bądź też była na takim siedzącym wulkanie, który ma zaraz wybuchnąć, ale zaraz jak to minie, to wszystko się ustabilizuje, wszystko będzie bardziej takie wyrównane i będzie wszystko bardziej pod tym kątem, że da radę wszystko stworzyć, co tylko sobie
zapragniesz. Także już to się dzieje, także to jest przepiękne. Co takiego innego tutaj jeszcze jest, to jest taka różnorodność odnośnie tego, odnośnie życia. Tutaj widać jakieś podróże, widać pewnego rodzaju taką stabilizację, widać pewnego rodzaju spełnienie jako kobieta, jako partnerka, jako mama. Tutaj widać się wszystko na bardzo wysokim różnych poziomach u Ciebie, że to po prostu wszystko idzie na zupełnie inny poziom wtajemniczenia i to jest wszystko też dlatego, ponieważ Ty też wyrównujesz tą swoją energię męsko-damską, czyli ten feminine i masculine energy, one zaczynają być bardzo mocno wyrównane i przez to, ale to też dlatego, ponieważ jest koło Ciebie jakaś tam osoba, która to widać, która może też to powodować u Ciebie też ten wyważenie tego, nie? Dlaczego? Ponieważ czujesz się bezpiecznie, nie? I to jest wszystko to. Także tak, bardzo, bardzo fajnie. Przyjdzie do Ciebie też nagły dobrobyt, coś takiego nagłego, co Ci też pomoże też troszkę otworzyć troszkę skrzydła, nie? Także na to też możesz tutaj spojrzeć troszkę pod tym kątem, a przede wszystkim takie bardzo duże szczęście i to jest tutaj bardzo tak pokazane i to szczęście jest naprawdę cudowne oraz takie, które będzie trwać i trwać i trwać. Także widać wokół Ciebie taki bąbelek bezpieczeństwa, ale też bąbelek taki bardzo mocny takiej radości oraz odseparowania się od rzeczy oraz ludzi toksycznych oraz jakichś tam ludzi, którzy mogą tam starać się zaszkodzić komuś, nie? Czy tam Tobie, nie? Czy tam Twojej rodzinie, Twoim najbliższym, nie? Coś w taki deseń. Ale tak, mój drogi Skorpionie, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosimy o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też jak to z Tobą rezonowało, ale też jeżeli masz ochotę spotkać się ze mną na prywatną konsultację, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informację, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, mój drogi Skorpionie, i zapraszam ryby. Moja droga rybo. Witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, moja droga rybo, jest zostawienie tego, co Tobie już nie służy, zostawienie pewnych rzeczy w przeszłości i pójście w kierunku pewnego rodzaju tutaj ustabilizowania. I teraz tak, to niekoniecznie musi być związek, to może być też tutaj związane z pracą, ale też może być związane z pewnego rodzaju przemieszczeniem się, czyli pewnego rodzaju tutaj opuszczeniem miejsca, w które jest po prostu, które Tobie może już po prostu tutaj nie służyć. I te miejsce, w którym Ty pójdziesz, to też może być właśnie ta przeprowadzka na przykład, spowoduje u Ciebie pewnego rodzaju reset i pewnego rodzaju takie odświeżenie. Ty zobaczysz też wtedy, że po prostu wszystko, co się działo do tej pory, czy tam co się dzieje, to ma swoje miejsce, swój czas, ale też ma takie podwaliny pod to, żeby pozamykać pewne, podopinać pewnego rodzaju rzeczy. I teraz to jest właśnie ten najbliższy czas będzie dla Ciebie właśnie pod tym kątem właśnie zostawiania, zamykania oraz pójścia w jakimś tam nowym kierunku, który da Tobie tutaj pewnego rodzaju takie, w pewnym sensie takie objawienie, że tak powiem, nie? Także spokój, to tutaj staram się po Tobie powiedzieć, to jest tu dla Ciebie tutaj teraz najważniejsze, bo będzie się bardzo dużo dziać i będzie też tu wymagać od Ciebie pewnego rodzaju też takiego wewnętrznego nie tyle spokoju, ale też takiej miłości do samego siebie, czy tam do samej siebie. Co mam na myśli pod tym kątem? Że bardzo jest tutaj ważne, żebyś zwrócił uwagę, czy tam zwróciła uwagę na tą swoją taką sferę emocjonalną i umiała, bądź też umiał powiedzieć ludziom nie, ponieważ widać, że tutaj dajesz z siebie 500, 1000, 3000%, a dostajesz z powrotem może z 10, może z 5%. I to jest to jest w pewnym sensie bardzo duży problem, nie? Bo nie ma tej wymiany energetycznej. Nie? I teraz to jest bardzo, bardzo ważne, bo tak byś Ty przyciągał, czy tam przyciągała do siebie ludzi, którzy są po prostu niekoniecznie przy Tobie, bo Ciebie lubią, bo Ciebie kochają, etc. i chcą Ciebie wspierać, tylko są przy Tobie, ponieważ chcą Ciebie wykorzystać, bądź też chcą Ciebie
puścić w takim albo innym kierunku dla swoich własnych korzyści, nie? Także tutaj uważaj troszkę pod tym kątem. Co takiego innego tutaj wychodzi, to trzeba tutaj też zadbać troszkę o swoje zdrowie i to jest tutaj bardzo mocno pokazane. Te zdrowie może być takim troszkę limbo, że tak powiem, i trzeba będzie tutaj chodzić do pewnego rodzaju lekarzy, zdobywać pewnego rodzaju tutaj no, dodatkowe jakieś tam badania porobić sobie. Czy to będzie coś tak bardzo, bardzo złego? Myślę, że nie, ale warto tutaj jednak mieć pod swoją jakąś tam kuratelą pewnego rodzaju tutaj rzeczy, które się u Ciebie dzieją, a dzieją się tutaj na pewno i trzeba po prostu tutaj zadbać o zdrowie, nie? Na takiej zasadzie. O tym przemieszczeniu już tutaj mówiliśmy, o tym przeprowadzce w pewnym sensie, o pracy też. Ja myślę, że tutaj są pewnego rodzaju rzeczy już pozamykane i trzeba iść w tym nowym kierunku i tam czeka Ciebie naprawdę bardzo fajny rozwój. I ja myślę, że też jeżeli chodzi o ten rozwój, będzie połączony z pewnego rodzaju kursami, kursikami, szkoleniami. Coś, co da Tobie naprawdę bardzo fajną możliwość na to, żeby się rozwinąć i zobaczyć wszystko z troszkę innej perspektywy. Ale tak, moja droga rybo, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosiłbym tutaj o kciuka w górę, poprosiłbym tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło oraz jak to z Tobą rezonowało. Ale tak, jeżeli masz ochotę spotkać się ze mną na prywatną konsultację, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie, moja droga rybo. I tak, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za to, że jesteście. Dziękuję za ten następny live. Dziękuję bardzo tutaj wszystkim ludziom z Instagramu. Jest nas prawie 1000, na TikToku jest nas prawie 40 000. Brakuje chyba tutaj paru osób tylko. Na YouTubie prawie 10 000 osób, też paru osób tylko brakuje. Także bardzo duża grupa niesamowitych ludzi się tutaj zbiera. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że się mogę dzięki Wam rozwijać i dziękuję bardzo za wszystkie konsultacje, spotkania, e-maile, etc. Także tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo serdecznie Kasi za to, że mi dzisiaj pomagała, dziękuję Natalii też oraz zapraszam na kolejnego live'a już niebawem, moi drodzy. Życzę Wam przemiłego dnia, wieczoru, popołudnia, bądź też poranka, zależnie od tego, kiedy to oglądacie oraz tak, samych sukcesów życzę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.